Tutaj też mamy. Jest to jedyne miejsce, w którym można dostać pizzę z ananasem. Nawet raz spróbowałam i muszę powiedzieć, że no nie było źle, ale chyba już tu nie wrócę. Tutaj akurat mamy, jak widać, niebezpieczny krzaczek. Rzym słynie z tego, że wszędzie można spotkać takie miejsca zabezpieczone, na przykład taką taśmą albo taką pomarańczową siatką. Raz był nawet strajk pod tytułem pomarańczowa siatka, no i ludzie zrobili sobie, nie wiem, szyldy, plakietki właśnie zrobione z tej pomarańczowej siatki i strajkowali. A więc Rzym. Jak się mieszka w Rzymie? Czy polecam życie w Rzymie? No nie wiem, jest to trudne pytanie. Są różne opinie, aczkolwiek taką generalną, bardzo powtarzającą się opinią jest to, że Rzym jest najlepszym miastem dla turystów. Jak jesteśmy tutaj turystami i chcemy po prostu zwiedzić, poczuć historię, poczuć starożytność, no to wtedy będzie to dla nas raj na ziemi. Poza tym, wiadomo, wszystkie muzea, kultura, no nie wiem, wydarzenia, zawsze coś się dzieje, zawsze jest kupa ludzi. Jak byłam tutaj pierwsze razy, no to dokładnie tak się czułam, no było to coś niesamowitego i myślałam, że po prostu, no, strzał w dziesiątkę, prawda? Chłopak w Rzymie, no, gdzie mogłoby być lepiej. A więc ja oczywiście uwielbiam Rzym, mieszkam tu już od kilku lat. No i z jednej strony właśnie uwielbiam go, ale z drugiej strony no to bywa bardzo różnie. Jestem bardzo często tutaj zła, szczególnie jak muszę przemieszczać się po mieście, bo jest to bardzo trudne. No a z ciekawostek mogę powiedzieć to na przykład, że jest chyba to jedyne miasto, w którym kiedykolwiek byłam, w którym nie ma rozkładu jazdy autobusów. No a jest to miasto ogromne, mieszka tutaj około 6 milionów ludzi. Autobus przyjeżdża no znienacka, prawda? Nie można się przygotować, wyjść i iść na przystanek o określonej porze, sprawdzić w aplikacji. No, są jakieś tam aplikacje, ale często się po prostu mylą, więc no, nie używam po prostu, tak? Wychodzę wcześniej, znacznie wcześniej, jeżeli mam spotkanie z kimś i liczę na to, że coś przyjedzie, a jeżeli nie, no to na piechotkę. Nie jest to jedynym problemem tutaj, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Następnym problemem są po prostu kierowcy. Kierowcy tutaj są chyba strasznie, no nie wiem, sfrustrowani życiem, bo są strasznymi gburami. Są strasznie niemili zwykle. No naprawdę, tak generalizuję na pewno oczywiście, ale zdarza mi się, no co któryś raz, co drugi, trzeci raz, że jakiś kierowca na przykład mi się nie zatrzyma. Przed nosem zamyka mi drzwi i sobie jedzie. Są tutaj tylko 3 linie metra na te całe ogromne miasto. Pierwsze 2 są takie długie, a trzecia to jest taka, jakby no buduje się jeszcze. A więc to jest bardzo śmieszna sprawa z tym metrem w Rzymie, dlatego że za każdym razem jak budują nowe metro, ciągnie się to latami, dlatego że zawsze pod ziemią znajdują jakieś ruiny starożytnych budynków. No i toczy się wtedy sprawa, prawda? Trzeba się zatrzymać, zawołać archeologów i dlatego to się po prostu ciągnie latami i dlatego jest tutaj tak mało tego metra. Jest tu nawet dowcip o budowie linii C metra, która ciągnie się już od lat i nadal jest kontynuowana, nadal, no nie wiem, jest dopiero jakiś tam mały kawałek tej linii, a więc dowcip idzie tak. Wstrzymano budowę linii C, gdyż znaleziono pod ziemią starożytne szczątki linii C. Śmieszne. Oprócz komunikacji miejskiej, następny wielki problem w Rzymie to śmieci. No, nie jest to kompletnie dobrze zorganizowane. Jest jedna firma, która tutaj działa w tym zakresie, zabiera, wywozi śmieci. Sprząta, powiedzmy, ulicę, tak, z tych śmieci, bo tutaj kontenery stoją naprzeciwko bloków, prawda, na ulicy. Jest tutaj bardzo brudno, bo te śmieci, one są wszędzie. Ta firma, która się tym zajmuje, nazywa się AMA.
no nie radzą sobie z tym za dobrze, muszę powiedzieć, więc bardzo często spotykam się z przepełnionym po brzegi kontenerem, do którego nie można absolutnie nic wcisnąć, no i trzeba te śmieci na przykład zaczepić za jakąś część tego kontenera z brzegu albo po prostu zostawić na ziemi przed tym kontenerem. No a wiadomo jak to jest. Szczególnie w lato, jak się przechodzi obok tych kontenerów, no to naprawdę nieładnie to pachnie. Poza tym jest tu oczywiście bardzo dużo ludzi bezdomnych, bardzo dużo imigrantów widać na ulicy. Imigranci bardzo często tak się zorganizowali i sprzątają ulice. I uznałam to za świetny pomysł, chociaż jest to taka praca, wiecie, trochę udawana, bo oni no, sprzątają te ulice sami z siebie, stoją na kawałku ulicy, posprzątają tam te liście, te śmieci, które są na tym ich kawałku, a potem tak, wiecie, stoją godzinami nad tymi kubkami, które zebrali, czy tam w kartony no i można tam im wrzucić, prawda, jakieś pieniążki. Aczkolwiek no, lepsze to niż nic, prawda? Dopiero co mówiłam o tym, jak to jest brudno, więc spoko. Mógłby się ktoś zorientować, że to jest naprawdę super pomysł i ich po prostu zatrudnić jakoś do sprzątania ulic i na pewno by to zmieniło bardzo sprawę, jeżeli chodzi o czystość ulic w Rzymie. Uczyliśmy się też dużo w szkole o sławnych rzymskich drogach, prawda, które od 2000 lat temu zostały zbudowane i nadal są użytkowane i jest to prawda. Niestety od starożytnych Rzymian, no to no nie wiem, nie bardzo rozwinęła się technologia chyba łatania dziur w drogach i ogólnie robienia dobrych, mocnych dróg, bo no, tak jak widzieliście na filmikach, jest tutaj po prostu pełno dziur na chodnikach, na drogach. Jest to strasznie niebezpieczne, szczególnie jak używamy motocykla czy skutera. Skoro już jesteśmy przy sytuacji na drogach, no to muszę Was ostrzec, jak kiedykolwiek będziecie w Rzymie, w Neapolu jest jeszcze gorzej, ale jeżeli kiedykolwiek będziecie w Rzymie samochodem, to proszę Was, uważajcie, bo tutaj na przykład nie ma kultury włączania kierunkowskazu. Zobaczenie kogoś w mieście, kto używa kierunkowskaz, jest bardzo rzadkie, dlatego jest dość niebezpiecznie. No, wyobrażam sobie jeździć tutaj skuterem albo motocyklem, a jednak to jest najbardziej no, taka wybierana, najchętniej wybierana forma transportu, skuter właśnie, dlatego że nie można tutaj znaleźć parkingu i bardzo często parkuje się tak zwana doppia fila, czyli no, po prostu samochody kolejne zastawiają te, które już były wcześniej zaparkowane i dlatego też jednym z najczęstszych dźwięków, które słuchać tutaj z ulicy, to jest po prostu klakson, który trwa bardzo, bardzo długo, no minimum 3-4 sekundy klaksonu. Nie tylko kierowcy zachowują się tutaj źle, także przechodnie. Na przykład jest tutaj bardzo, bardzo popularne przechodzić na czerwonym świetle. Nikt sobie nic nie robi z tego, że są światła na przejściu dla pieszych. W ogóle tak naprawdę to nikt sobie nic nie robi z przejścia dla pieszych. Tutaj się przechodzi ulicę w każdym momencie, w każdym miejscu. Jak przechodzimy tutaj przez ulicę, to trzeba bardzo uważać. Po pierwsze, absolutnie nie ma tutaj wymogu zatrzymania się, jak ktoś chce przejść na przejściu dla pieszych. Tak, nawet na przejściu dla pieszych. Nikt się nie zatrzyma. Musimy, że tak powiem, trochę wymusić bardzo często to wejście na ulicę. I wtedy najczęściej te nadjeżdżające samochody zatrzymują się dopiero w ostatnim momencie. Po prostu najpierw narobią Ci stracha, nie zatrzymują się tak powoli, nie zaczną hamować wcześniej. Hamują dopiero na samym końcu, zatrzymując się kilka centymetrów od Ciebie. Nie rozumiem tego. Albo jeszcze lepiej, nie zatrzymują się, tylko przyspieszają i tak Ciebie wymijają takim łuczkiem na tym przejściu dla pieszych. Norma. No, było dużo narzekania w tym vlogu, no ale to były te różnice negatywne, które zauważyłam pomiędzy Warszawą na przykład a Rzymem. Oczywiście Rzym jest o wiele większy, więc no nie można tego tak dokładnie porównać, prawda? Ale to nie jest tak, że ja tylko narzekam. No, to są akurat takie rzeczy, które każdy tutaj wie, o których każdy mówi, o tych problemach, które powinny zostać rozwiązane. No, bo Rzym to dżungla po prostu. No ale wiecie, są tutaj te wszystkie problemy. W każdym mieście są jakieś problemy, prawda? No tutaj jest ich dużo, ale też jest to bardzo nietypowe miasto, myślę. To jest inny świat, inna mentalność i tak dalej. No i pomimo tych wszystkich problemów, no to fajnie się tutaj jednak mieszka, no bo jest wiele innych rzeczy, które naprawdę poprawiają Ci dzień, nawet jak ten autobus Ci ucieknie albo nie przyjedzie.
jak, nie wiem, taksówkarz ochlapie Cię z kałuży, albo, no nie wiem, jak zobaczysz kupę śmieci na ulicy, no. Ja tak, no nie wiem, później idziesz na pizzę i dzień staje się lepszy.